Witajcie na kanale Custom Guitar Tones. Custom, czyli BO. Custom Guitar Tones, BO Custom 34 Studio i customowy wzmacniacz butikowy Amplified Nation. Wydaje mi się, że jego najcudowniejsza odsłona Wonderland Overdrive wersja druga. Ale nim opowiemy sobie o zielonym grzmocie, powiem Wam pewną historię. Był sobie taki pan, Alexander Howard Dumble. Rocznik 44, żył 77 lat, zmarł niedawno w 22 roku naszego wieku i pewnie przejdzie do historii, właściwie już przeszedł, jako geniusz wzmacniaczy gitarowych. Historia, jak większość tego typu ludzi, którzy budowali wzmacniacze, jak Reinholda Bognera, jak Dave'a Friedmana, jak Randalla Smitha, jak Jamesa Browna. Howard Alexander Dumble, co ciekawe, od chyba 2010 wolał, żeby mówić na niego Alexander Dumble. Nieważne. Pan Dumble, jak większość wspomnianych geniuszy, najpierw przerabia wzmacniacze innym. Wieść niesie, że przerobił Princetona Keitha Richardsa. Lata 60. Przerobił z takiego małego kajtka, Princeton to mały wzmacniacz, na tyle dobrze, że grał głośniej, z większym przesterowaniem, czytelniej i robił wrażenie znacznie potężniejszego i większego wzmacniacza. To powoduje, że jak już Keith Richards, to zaraz interesują się panem inni. I tak rzesza fanów, wyznawców i użytkowników wzmacniacza Alexandra Dumbla rośnie. Rośnie do tego stopnia, że mamy jeszcze jedną historię, bardzo ciekawą w tej całej opowieści. To jest koncert Robena Forda w Santa Cruz w 1970 roku. Na tym koncercie jest Alexander Dumble z towarzystwem. Nie wiem, czy pije piwo, czy pije whisky. W końcu to Ameryczka. Niech sobie piją, co chcą. Robert Ford gra na basmanie z Tube Screamerem. To jest bardzo ważne w tym wszystkim. I gra tak pięknie i tak przejmująco, że Howard przeżywa coś w rodzaju ekstazy na tym koncercie. I nie dość, że postanawia się zaprzyjaźnić z Robertem Fordem, co skutkuje potem przyjaźnią do śmierci Howarda, to jeszcze postanawia zrobić mu wzmacniacz i ma wizję, jak ten wzmacniacz zrobić. I znawcy tematu oraz sam rzeczony Alexander Dumble tutaj pokazuje początek konstrukcji Overdrive Special. I tu oczywiście schody, ponieważ jedni twierdzą, że to był Tweed, inni mówią, że to był Princeton, inni mówią, że to był Bassman, jeszcze inni mówią, że Tweed Deluxe. Nieważne. Na pewno na bazie Fendera i na pewno na lampach 6L6 i 4 lampach 12AX7, w których jedna obsługuje reverb. I teraz, co ciekawe, nie do końca wiadomo, jak ten wzmacniacz Overdrive Special brzmi, ponieważ każdy jest inny. Bo pan Howard Alexander okazał się bardzo ciekawą postacią. Nie kłaniał się gwiazdorom, nie kłaniał się bogatym, nie kłaniał się systemowi. Żył bez konta bankowego, bez numeru ubezpieczenia, bez żadnych możliwości, nie wiem, płacenia mu pieniędzy, ani on opłacał, tylko gotóweczka i tylko zamówienia osobiste z odbiorem osobistym. I był jeszcze jeden kłopot, chociaż moim zdaniem wcale nie, że robił wzmacniacze tylko tym, których lubił albo ewentualnie których polubił. I
tu się zaczyna najciekawsza część tej historii, bo wiele gwiazd z tamtego okresu bardzo chciało posiadać wzmacniacz Howarda Dumbla, ale nie byli w stanie, bo Howard nie chciał im go po prostu zrobić. Każdemu z nich po wstępnych rozmowach, po wstępnych graniach wspólnych, nie wiem jak to nazwać, testach, robił trochę inny wzmacniacz. Stąd słynne modele 119 i 120 różnią się brzmieniowo. Słynne modele 121, 124, niektóre w posiadaniu Robena Forda do dziś, niektóre w posiadaniu Bona Mazy, niektóre w posiadaniu Erika Johnsona, wiele z nich w posiadaniu Johna Mayera i każdy inny. I to jest bardzo ważne. Natomiast co jest łącze... Aha, i jeszcze jest jedna rzecz. Od 1980 roku Alexander Dumble czuje, że ma jakieś brzmienie, którego nikt nie ma i którego nikt nie powinien umieć rozgryźć. Więc swoje wzmacniacze zalewa silikonem, oczywiście czarnym silikonem, a przedtem jeszcze w elementach strategicznych według niego zamazuje albo zamalowuje typy oznaczeń, typy wartości, kolory na rezystorach itd. Więc podwójna agentura. On oczywiście pytany o to mówił, że tak naprawdę tu chodzi o taką masę bitumiczną, która rozprowadza ciepło i która pozwala wzmacniaczowi lepiej, mówiąc brutalnie, się wentylować, ale wiadomo o co chodzi. Nie chciał, żeby ktokolwiek ukradł ten patent na to brzmienie, chociaż tak naprawdę nie wiadomo było, co jest patentem, bo każdy wzmacniacz grał lekko inaczej. Co ciekawe, nie miał też uczniów, ponieważ jak dzisiaj wspomina Robin Ford, on chciał, żeby marka Dumble poszła z nim do grobu. No brzmi to smutno z naszego punktu widzenia użytkowników wzmacniaczy tych czy też podobnych, no ale tak było, ponieważ no mówię, był to specyficzny człowiek, żył poza systemem, miał swoje jakby predyspozycje, robił maksymalnie około 10 wzmacniaczy rocznie. To nie była żadna masowa produkcja. I jeszcze raz powtarzam, on musiał polubić klienta, któremu sprzedał. Miał też jedną jeszcze dość specyficzną typ podejścia do klienta. Jeżeli klient odkupił od kogoś wzmacniacz, to każda przeróbka i serwis była kosztowna, bo nie był to wzmacniacz zrobiony dla danego klienta. Ale jeżeli wzmacniacz był zrobiony dla, powiedzmy, Erika Johnsona, to potem już wszystkie naprawy dożywotnio Eric Johnson miał, czy Robin Ford, czy inni tam, Clapton, miał w tak zwanym gratisie. I dlaczego mówię, że nie miał uczniów i nie miał też możliwości szkolenia kogokolwiek pod własną jurysdykcją? Były tam też jeszcze takie próby, że Fender próbował stworzyć serię wzmacniaczy Fender Dumble i Fender proponuje Howardowi współpracę, oczywiście wyczuwając interes, próbuje namówić Howarda, żeby wspólnie opracowali wzmacniacz, a właściwie żeby Howard opracował nowy schemat albo własne mody na gotowych wzmacniaczach Fendera i tym samym miała powstać seria Tweedledee wzmacniaczy Fender Dumble. Wiadomo, chodziło o pieniądze, wiadomo, że chodziło o rosnącą kultowość samego Howarda, ale do tego nie dochodzi, ponieważ, jak już wiemy, człowiek spoza systemu, człowiek bez konta, człowiek bez numeru ubezpieczenia, człowiek bez żadnych polis na życie, bez żadnych innych dokumentów, że istnieje. Więc między innymi pewnie też z powodów mentalnych, a może też uporu samego Howarda, do tej współpracy nie doszło. Do dzisiaj funkcjonują mody zmieniające wartość niektórych kondensatorów, określane jako właśnie Tweedledee, ale to nie jest ta linia wzmacniaczy i Fender nigdy nie wypuścił oficjalnego wzmacniacza Fender Dumble. I teraz wracam do
punktu głównego. Dlaczego nie miał uczniów? Bo nie chciał, żeby ktokolwiek znał tajemnicę jego pomysłu na sound. Magicznego, lejącego się. I dlaczego mówię, że tu mamy zagwozdkę? Ponieważ jak i firma Fuchs, robiąca ponoć znakomite repliki wzmacniaczy Dumble, firma Turok, robiąca znakomite repliki wzmacniaczy Dumble, wśród użytkowników są także właściciele Dumbli, czyli i Bona Maza, i John Mayer, Lenny Kravitz ma i Dumbla, i Turoka, i tak dalej, jest ich wielu. I wszyscy mówią, że coś w tym jest, a jednak okazuje się, że żadnych praw ani do schematów, ani do innych tam możliwości zrozumienia filozofii Howarda Dumbla nie było. I teraz w 2009 roku pojawia się gość Taylor Cox. Taylor Cox spod Bostonu, z Bedford. Może mi się uda wymówić nazwę stanu, Massachusetts. I ten gość, nie wiem, czy on wrzuca w sieć taką plotkę, czy są tacy, co twierdzą, że tak było, że przed śmiercią Howard Dumble namaścił właśnie Taylora Coxa na swojego niby duchowego następcę. Czyli wskazał palcem, że gość spod Bostonu z firmy Amplified Nation to jest właśnie ten gość, który zrozumiał ducha tych wzmacniaczy. Taylor Cox nigdy o tym nie mówi głośno. Mówią to raczej internetowi youtuberzy, nie wiem, z różnych źródeł można było to usłyszeć. Od samego Taylora Coxa nie i od Howarda Dumbla za życia też nie. Więc domniemam, że to jest jedna z wielu historii dopisanych i wymyślonych. Ale nie ma to znaczenia, bo czy znali się osobiście, czy nie, czy ten Howard z Taylorem pracowali, czy nie, czy ten podkradł temu pomysł, czy nie, to nie ma znaczenia. Powstała linia wzmacniaczy, inspirowana i właściwie ja bym chyba się trzymał tej teorii, najlepszymi modelami wzmacniacza Overdrive Special Dumbla, a właściwie jego wersjami, które przeszły do historii, czyli modelami dokładnie 120, 121, 124. I najpierw powstaje coś, co się nazywa Drive, Wonder Drive, zaraz sobie przypomnę. Czyli najpierw powstaje wzmacniacz pierwszy jednokanałowy, a potem powstaje Wonderland Overdrive w wersji pierwszej i drugiej. Dlaczego jest to ważne? Bo to jest właśnie Overdrive Special, prawdopodobnie bazowo numer 124. Teraz trochę o samej konstrukcji. Taylor Cox i o człowieku, który ją zrobił. Taylor Cox zakłada firmę w domu, w garażu, jak się śmieje, na 2 samochody, w 2009 roku. Ma ten warsztacik z żoną i klasycznie dla wspomnianej chwilę temu opowieści naprawia te wzmacniacze, restauruje te wzmacniacze, naprawia Fendery, Marshale, tam masę innych. Zyskuje sławę wśród muzyków Bostonu i okolic. Coraz głośniej, coraz głośniej, coraz głośniej. I w jego ręce trafiają oryginalne wzmacniacze Dumbla. To jest mniej więcej rok 2015-16. Dumble jeszcze żyje. I naprawia te wzmacniacze. Nie wiem, czy chodzi o wymianę lamp, prostą naprawę, czy jakieś regulację biasu, też prostą naprawę, czy serwis, czy coś poważniejszego. Nie można się tego dowiedzieć. Ale robi to na tyle dobrze, że właściciele Dumbli zaczynają mówić, to jest gość. Więc on trochę za namową żony, trochę za namową serca idzie w tym kierunku. Porzuca inne konstrukcje, których się tam, że tak powiem,
napatrzył na nie, bo je reperował i stara się zrozumieć filozofię Howarda Dumbla, robiąc różne wersje wzmacniaczy Dumble. Jest jego wersja Steel Stinger wzmacniacza w odsłonie Amplified Nation, jego wersja wzmacniacza Overdrive Special właśnie w odsłonie Wonderland Overdrive, wersja 1 i 2. I ten wzmacniacz mamy tu. Mamy tu i nie zawahamy się go użyć. Co jest ciekawe, bazowo Fender, bazowo lampy 6L6 w końcówce mocy. Tutaj jest możliwość uzyskania połowy mocy, więc jest full i half, jeżeli chodzi o moc. Dedykowany full switch, podobnie jak w wzmacniaczach Dumble. Masa opcji brzmieniowych, o których zaraz opowiem. I na pokładzie reverb. Więc konstrukcja jest przedłużeniem linii Dirty Wonderland. Dirty Wonderland jest wzmacniaczem jednokanałowym. Jednokanałowym to znaczy, że jest słynnie z barwy czystej. Troszeczkę w kierunku dumblowskiego Steel Stinger, ale już z przełamaniem w kierunku Overdrive Special. Natomiast Overdrive Special jest już kontynuacją Steel Stingera, bo ma dodany drugi kanał, chociaż tak naprawdę wcale nie jest to drugi kanał. I podobnie zrobił Taylor, budując ten wzmacniacz, że kanał czysty i jego przedłużenie, czyli dodanie kolejnego stopnia wzmocnienia, co za tym idzie przesterowania, tworzy drugi kanał. I kiedy gramy na kanale tak zwanym pierwszym, używamy tylko pewnej części toru audio. Kiedy przechodzimy na kanał drugi, dopalamy kolejną sekcję przesterowania. Z tym, że w topologii, to znaczy jest to kolejny etap przejścia sygnału, więc tak zwany kanał czysty i ustawiania kanału czystego ma potem wpływ na kanał przesterowany. Na tym polega jakby cała filozofia, którą należy tu rozumieć. I z czego słyną te wzmacniacze? Z możliwości dopasowania się do instrumentu i do stylu gry gitarzysty. Dla przykładu, ja Wam pokażę, są bardzo dynamiczne, są ciche jak na stopień przesterowania, który osiągają, a jednocześnie jedni opowiadają, że śpiewne, drudzy mówią, że nieprawdopodobnie długo ten dźwięk trwa, a jest tam miliony określeń na to brzmienie, słynne dumblowskie brzmienie. Ja nigdy nie miałem okazji grać na oryginalnym Dumblu. Myślę zresztą, że to nie jest takie proste, bo te wzmacniacze dzisiaj kosztują od $150,000 wzwyż. I właściwie są rozchwytane przez kolekcjonerów albo gwiazdy rocka. I tutaj będzie ciężko znaleźć kogoś, kto ten wzmacniacz ma i mógłby go udostępnić. Posiłkuję się tym, co znam z nagrań, trochę swoim doświadczeniem, i możliwościami sprawdzania różnych kopii. Znam wzmacniacze Turok, znam wzmacniacze Fuchs i rzeczywiście wydaje mi się, że ten jest najbliżej. Że naprawdę Amplified Nation jest najbliżej ducha Howarda Dumbla i tego brzmienia. Pokażę Wam coś wyjściowego, czyli kanał czysty. Ja go teraz ustawiam w ten sposób, że zrobiłem go w opcji ciemnej, czyli nie podbijam góry, podbijam środek i nie przestrajam niskich częstotliwości. One są teraz w okolicy 120 Hz. Można je przestroić w okolicy 80 Hz, ale kolumna jednogłośnikowa już tego nie przeniesie. Co akurat dla mnie to jest dobre, bo w tym paśmie 80-70 Hz kolumny gitarowe robią bałagan i to jest pasmo bardziej zarezerwowane dla basu. I zobaczcie, co się dzieje. Gitara Les Paul, barwa czysta. Mimo kanału czystego, mimo dźwięku bardzo delikatnego, mam wrażenie, że wzmacniacz pomaga mi grać. Czuję nawet przycinanie ataku, czyli zachowanie jak z kompresora, a on kompresora nie ma. Jest to uzyskane na trybie pracy lamp i ogólnie na konstrukcji samego wzmacniacza.
pick-up neckowy. I coś, co charakteryzuje Overdrive Special, dwa tryby. Tryb, tu się nazywa to pub, w oryginale jest to przełącznik jazz i rock. Jesteśmy teraz w trybie jazz, czyli ciemniejszym i delikatniejszym. Ten sam kanał, to samo ustawienie barwy w tryb rock. Bardzo dynamiczny, głośny, w trybie rock oczywiście wysokie częstotliwości, ale nie za wysokie, dziś w okolicy 4 kg zostają podbite. Teraz ogólnie możliwości kreacji brzmienia kanału czystego. Dodam trochę góry. I to jest z punktu widzenia panelu, czyli z punktu widzenia przełącznika. Nie kręcę na razie żadnym potencjometrem. Wycinam dół, wycinam środek. Taki telefoniczny sound się robi. Oddaję środek, przestrajam niskie częstotliwości. Przestrajam znowu niskie częstotliwości. Nieprawdopodobna dynamika, naprawdę. Oddam ten dół, zdejmuję górę i przechodzę w tryb jazz. I teraz tak, gałka master, nie za głośno, zresztą tutaj głośność nie wpływa na przesterowanie. Jest to pięknie, czysta grająca końcówka mocy. Drive nie działa w tym trybie, głośność kanału drive nie działa w tym trybie, ponieważ to jest pierwszy stopień. Reverb sprężynowy, oczywiście dam go więcej, dam go w ogóle mniej. Wrócę do pozycji, w której był. I tajemnicza gałka na koniec, kontur. Bardzo ciekawe rozwiązanie, niespotykane w innych wzmacniaczach. Kontur, czyli albo uwypuklenie średnich częstotliwości, albo uwypuklenie częstotliwości skrajnych, czyli niskich i wysokich. Teraz jedziemy bardzo nosowo, czyli sam środek. Oddaję trochę dołu i góry. Wycinam środek, przechodząc w skrajne częstotliwości. Mi najbardziej podoba się taki wyrównany ton, czyli
ton, w którym środek i góra i dół są mniej więcej na równym poziomie. I zobaczcie, dodam teraz tylko gainu, kanału czystego. Może oddam trochę góry. I zaczyna go brać. Zaczyna go brać, że gdybym wziął teraz gitarę z singlem, to jeszcze byłaby czysta, ale już byłoby przełamanie. Natomiast humbucker kurde, niesamowite. I to jest ciągle czysty ton. I tylko i wyłącznie gainem. Teraz gain dam do końca. Tyle. Jak widzicie, bardzo dobry kanał czysty. Od super clean poprzez typowy, normalny, czysty kanał, aż do takiego coś, co ja nazywam drive clean, czyli taki clean łamiący się już na przester, ale dynamika ciągle i obecność dźwięku ciągle na twarzy, możliwości kreacji. Przyznam się, że jak posiedziałem wiele godzin nad tym wzmacniaczem, to praktycznie samych potencjometrów barwy nie używam. W ogóle nie czułem takiej potrzeby. Je się ustawia mniej więcej w okolicy 12 i tak powinno się zostawiać. Lepiej kreować filtrami, które Taylor w filozofii Howarda tutaj dał, bo te filtry mają większy wpływ na dźwięk, a też kreują zupełnie inne warianty tego dźwięku. Robiłem capture'y dla nas tego wzmacniacza i powiem Wam, że no nie mogło ich powstać mniej niż 28. Nie mogło, ponieważ wszystkie warianty musiały być ujęte i samych czystych jest 12 odsłon. Teraz będę zmieniał kanał na przesterowany, ale to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że używamy paczki Sword otwartej na głośniku Roland Celestion 65. Dlaczego ten głośnik? Niektórzy go uwielbiają, niektórzy go nienawidzą. My postanowiliśmy być wierni idei samego konstruktora i mówię tu o obu konstruktorach, czyli tym duchowym Howardzie Dumblu, który uwielbiał te głośniki i do większości swoich wzmacniaczy wkładał dokładnie ten głośnik. Bonamassa używa m.in. Roland Celestion, Lenny Kravitz używa Roland Celestion, Robben Ford używa Roland Celestion, ale też używa Greenbacka 25, Eric Johnson też używał Greenbacka 25, więc one grają dość podobnie, więc wydaje mi się, że postawiliśmy na głośnik, który najbardziej oddaje ducha tego wzmacniacza. I mamy też fabryczną paczkę Amplified Nation na dwóch głośnikach, ale żeby uzyskać bliskość tonu w capture'ach, zdecydowaliśmy się na jednogłośnikową, półotwartą kolumnę na głośniku Roland Celestion. Czyli jesteśmy w kanale drugim, a tak naprawdę w kanale pierwszym, tylko domodowanym, o kolejną lampę, o kolejny stopień wzmocnienia. I zobaczycie jedną rzecz, taką ciekawostkę, że nie ruszyłem w ogóle potencjometrów barwy. Stworzę sobie na szybko jakieś ustawienie delikatnego, chociaż w przypadku drugiego kanału to już o delikatnym przesterowaniu raczej mowy nie będzie. W trybie rock. Identyczne ustawienia i zobaczcie, co się dzieje. No poezja. To jest dokładnie...
i zaczyna się ton, który większość z Was świetnie zna, bo to jest i Lenny Kravitz, i Tremonti, Ben Harper, Robert Randolph, Bona Maza. Zresztą fragment starałem się odtworzyć, pewnie nieudolnie, ale to nic. Chodzi o brzmienie, a nie o mnie w tej chwili. Na starcie, w ogóle typu, że AB z pięknego, czystego od razu jedziemy w lejące się piękne przestery. I od razu powiem, nie jest to sound Metaliki, nawet nie jest to sound AC/DC. To jest inny typ ziarna przesteru. Przester jest, jedni mówią papierowy, inni mówią skrzeczący, inni mówią miodowy, klejący. Nieważne, to są tylko słowa. Jest coś w tym brzmieniu, co pozwala naprawdę się zakochać w przebijalności i w płynności tego tonu. Pokażę Wam pick-up bridge'owy, znaczy neckowy. I teraz najważniejsze, cofam gałkę. Cofam ją jeszcze. A potem nie każdy piec to potrafi. Nie każdy piec potrafi się wyczyścić tylko gałką volum i grać w skrajności od kanału, właściwie od brzmienia czystego do brzmienia przesterowanego. Jedziemy dalej. Nie ruszam wstępnego ustawienia gain kanału czystego, mimo że ma wpływ na to, co usłyszycie zaraz, ale zwiększam drive kanału części dalszej, czyli tak zwanego kanału drugiego. Bajka. Trochę zdejmę reverb, bo tutaj nas zaraz nawiedzi. Wydaje mi się, że teraz będzie spokojniej. Siedzę dość blisko wzmacniacza, on cichy nie jest, więc już lekki feedback, że tak powiem, mnie łapie, ale się nie poddam. Zobaczcie, co się stało. Dalej dynamiczny, dalej szeroko brzmiący, gain większy. Możemy jeszcze tylko wpłynąć nieznacznie na barwę, czyli na przykład zabrać jej dołu i zabrać jej góry. Zobaczcie, co się stanie. Właściwie każda odsłona tego wzmacniacza robi wrażenie. Ale my idziemy dalej. Oddam trochę góry. Stopień pierwszy, ten gain, który odpowiadał za nasycenie kanału czystego, dam na 12, czyli na połowę. Przesterowanie, odważnie, nawet na drugą. Przestrzeni rewerbu trochę zdejmę.
Teraz wrócę na pozycję jazz przy bardzo silnym przesterowaniu i zabiorę trochę góry. I znowu gałeczka. I teraz już wiecie, dlaczego tych capture'ów, które zdejmują obraz tego wzmacniacza, musi być 28. Bo staraliśmy się pokazać każdą, a nawet więcej niż ja tu dzisiaj, odsłonę i każdy wariant możliwości przełączania brzmienia w tym wzmacniaczu. One, jak wszystkie capture'y, to nie jest 5 minut. My nad tym naprawdę spędzamy dużo czasu. To są 2 lub 3 mikrofony. To jest albo NIF, preampy, albo API. W tym wypadku robimy na API konsoli. I naprawdę powiem Wam, że efekt docelowy jest niemal idealny. Niemal idealny. Mamy już zrobionego Cortexa, mamy zrobionego Tonexa. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Ja nigdy nie byłem fanem, przyznaję. Wydawało mi się zawsze, że ten gain tych takich kopii Dumbla jest taki papierowo właśnie nosowaty, dopóki nie trafił do nas ten wzmacniacz. To zmieniło całkowicie moją perspektywę na to brzmienie. I nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć Wam, że szczerze polecam te capture'y. No chyba, że kogoś stać na kolegę, no to zapraszam. Ale te capture'y naprawdę będą dobrze grały i będą bardzo blisko tego, co Wam próbuję pokazać. Z mojej strony to tyle. Wonderland Overdrive, wersja druga Amplified Nation. Bardzo ciekawy wzmacniacz. Niech Howard Dumble będzie z nami.